Słowa to jedno, a czyny to drugie. Tak jak w tym przypadku. Bo wiesz, za co Arabowie tak nie znoszą Izraela? Za okupację Palestyny. Ale wiesz, że to tylko pozory. W tym filmie dowiesz się, dlaczego Palestyńczycy czują się coraz bardziej zdradzeni przez kraje arabskie. A co to wszystkiego ma wspólnego z Donaldem Trumpem i jego pomysłem na Gazę? Obejrzyj do końca, a dowiesz się, dlaczego Arabowie nie chcą Riviery w Gazie. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Nie ma takiej osoby na Bliskim Wschodzie, która nie wie, co wydarzyło się w 1948 roku. Właśnie wtedy powstało państwo Izrael. Powstało dzięki Zachodowi, w tym Wielkiej Brytanii, na terenach, na których kiedyś mieszkali Żydzi. Ale że w 1948 roku mieszkali tam Arabowie, to trzeba było jakoś te dwie grupy pogodzić ze sobą, więc tysiące Palestyńczyków przesiedlono. To spory skrót myślowy, ale nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły. Chcemy przez to powiedzieć, że właśnie wtedy, w 1948 roku, Izrael stał się najbardziej znienawidzonym miejscem na świecie przez wszystkie kraje arabskie naraz. Był to początek wszystkich kolejnych wojen i początek arabskiej jedności, bo w końcu Palestyńczycy to też Arabowie, więc jest to obrona swoich. Kraje Bliskiego Wschodu w ogóle nie utrzymywały stosunków dyplomatycznych z Izraelem. W niektórych za samo wypowiedzenie słowa Izrael można było trafić do więzienia. Każdy arabski dyplomata, gdy wypowiadał się publicznie o braku wody, gospodarce, nowych książkach czy nowych filmach, obowiązkowo dodawał, że Izrael jest zły, bo gnębi Palestyńczyków. Jeśli poszczególne kraje arabskie miały ze sobą cokolwiek wspólnego, to była to właśnie kwestia Palestyny. A w Izraelu i Palestynie co i róż wybuchały wojny i kolejne powstania. Wszystko jednak zmieniło się w XXI wieku. Po kilku palestyńskich powstaniach Izrael zmienił taktykę i postanowił nie rozwiązywać już konfliktu z Arabami, ale nim zarządzać. Oddzielił się od Palestyńczyków murem i zupełnie zmienił podejście do wielu swoich sąsiadów. Oficjalnie w świecie obowiązywała jeszcze narracja, że obok Izraela ma powstać państwo palestyńskie, ale z czasem Izrael coraz częściej dawał do zrozumienia, że nie powstanie. Co robiły wtedy kraje arabskie? Wyrażały oburzenie, ale z coraz mniejszym przekonaniem. Co to ma wspólnego z Trumpem i Gazą? Zaraz się przekonasz, daj nam jeszcze chwilę. W 2020 roku kilka krajów, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn czy Maroko, podpisały nawet z Izraelem tzw. porozumienia abrahamowe, czyli uznały, że Izrael istnieje, uruchomiły swoje placówki dyplomatyczne i zaczęły wpuszczać do siebie Izraelczyków. Była to rewolucja, biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno słowa Izrael nie wolno nawet było wypowiadać. Dlaczego ten film nagrywam w Dubaju? Bo Zjednoczone Emiraty Arabskie to pierwsze państwo, z którym Izrael podpisał porozumienie o normalizacji stosunków. Może nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale od wielu miesięcy wśród tłumu zagranicznych turystów, którzy przyjeżdżają tutaj do Dubaju, są też Izraelczycy. Skąd taka zmiana? Po pierwsze dlatego, że Arabowie zmęczyli się trwającym dziesiątki lat konfliktem Izraela z Palestyną. Po drugie, kraje Bliskiego Wschodu zorientowały się, że współpraca z Izraelem daje im dostęp do nowoczesnych technologii i do pieniędzy. A po trzecie, pojawił się nowy wspólny wróg – Iran. Na Bliskim Wschodzie większość muzułmanów to sunnici, a mniejszość to szyici. Iran jest rządzony właśnie przez szyitów i już sam fakt sprawia, że Iranowi raczej nie po drodze, na przykład z Arabią Saudyjską. W każdym razie Izrael przestał być już wrogiem numer jeden. Gdzie w tym wszystkim są Palestyńczycy? Ano, w czarnej dziurze. Kolejne porozumienia Izraela z krajami arabskimi oznaczają, że hasło sprawa palestyńska powoli przestaje mieć dla regionu znaczenie. Zresztą wystarczy zapytać tutaj na ulicach Dubaju o Palestyńczyków i w odpowiedzi można usłyszeć albo utarte, wyrecytowane formułki, albo znudzenie. I to właśnie to był jednym z powodów, dla których Hamas rozpoczął wojnę z Izraelem, choć oczywiście podkreślmy i przypomnijmy, że metody stosowane przez Hamas są metodami terrorystycznymi i godnymi potępienia. Wojna w Gazie doprowadziła ten region do kompletnej ruiny. To znaczy doprowadził ją Izrael swoimi bombardowaniami. Efektem wojny jest 48 000 zabitych, choć realnie jest to być może nawet 2 razy więcej ofiar i aż 60% budynków w gruzach. A Izrael znów jest wrogiem numer 1 na Bliskim Wschodzie. Dlaczego? Bo wojsko bez mrugnięcia okiem spuszczało bomby na cywilów, bo głodziło Gazę, odcinało ją od prądu, paliwa i ma na koncie sporo zbrodni wojennych.
Skala okrucieństwa zarówno Hamasu w 2023 roku, jak i Izraela sprawiły, że wszystko jest znów czarno-białe. Izrael jest zły, a Palestyna dobra. Albo Palestyna jest zła, a Izrael dobry. Z jednym wyjątkiem. Pamiętasz ten film? Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wymyślił, że problem Gazy i powtarzających się wojen da się rozwiązać w niekonwencjonalny sposób. Wystarczy wysiedlić wszystkie 2 miliony Palestyńczyków, zaorać Gazę i zbudować tam luksusową rivierę, taką jak pokazuje to wygenerowany przez sztuczną inteligencję ten właśnie film. Kraje arabskie, do których Palestyńczycy mieliby trafić, czyli Jordania i Egipt, powiedziały nie. Pomijmy na chwilę to, co w tym wszystkim jest tak naprawdę najważniejsze, że takie wysiedlenia to złamanie prawa międzynarodowego i że nie można nikogo wyrzucać ze swojego domu wbrew jego woli, nawet jeśli ten dom to teraz kupa gruzu. Kraje arabskie wpadły na swój własny pomysł. Za $50 miliardów odbudujmy Gazę, ale pozostawiając tam Palestyńczyków. Ten z kolei pomysł blokują USA i Izrael, więc w chwili, gdy nagrywam ten odcinek, mamy pad. Ale zauważyliście, że co do zasady kraje arabskie nie chcą przyjmować do siebie Palestyńczyków i że nie garną się do pomocy, chyba że pod presją Trumpa? Dlaczego? No to teraz najważniejsze zdanie tego odcinka, bo Palestyna nie jest już ważną sprawą dla krajów arabskich. Gaza była na ustach wszystkich przez ostatnie miesiące, ale jak sytuacja się uspokoi, to zapewne wszyscy wrócą już do swoich własnych problemów. A jeśli weźmiemy pod uwagę, że Donald Trump mocno trzyma z Izraelem, to teraz już rozumiesz, dlaczego sytuacja Palestyńczyków jest najgorsza od kilku dekad i nie zmienią tego żadne plany odbudowy Gazy. Konflikt izraelsko-palestyński wydaje się obecnie nie do rozwiązania. Zmęczenie krajów arabskich Palestyną jest jednym z powodów. O innym opowiadałem Ci kilka miesięcy temu w jednym z odcinków podcastu. Link do tego odcinka widzisz teraz na górze ekranu. Ciekaw jestem Twojego zdania na temat sytuacji Palestyńczyków. Pod tym filmem zostaw swój komentarz, a jeśli nie subskrybujesz jeszcze kanału Podcastu Świat, to teraz jest znakomita okazja, by to zrobić. Mam dla Ciebie znacznie więcej ciekawych filmów i podcastów, zarówno o sytuacji w Izraelu czy w Gazie, ale także o całym Bliskim Wschodzie. Oglądaj i słuchaj, a na pewno nie będzie to czas stracony. I koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Do zobaczenia z Dubaju.